Witam wszystkich serdecznie, z tej strony Patrycja Pawlikowska. Dzisiaj pokażę Wam, jak wygruntować swoje łowisko. Troszeczkę opowiem, jak gruntować na rzekach, kanałach, jeziorach. Zapraszam na film. Najważniejsze jest to, żeby założyć sobie ciężarek, tak? Czyli tak zwany gruntomierz na nasz przypon i on nam, obijając o dno, pokazuje w rzeczywistości, ile my mamy tej wody, tej głębokości, więc wrzucamy. Oczywiście uważajcie, bo jak jesteśmy na łowiskach, gdzie jest dużo zaczepów przy brzegu, to zaraz Wam pokażę, jak ten gruntomierz wyrzucać, żeby po prostu ograniczyć możliwość zaczepienia po prostu o to zielsko, które tam nam rośnie przy brzegu. Więc jeżeli mamy, nie wiem, jakieś zaczepy, coś, czy na rzece i chcemy po prostu, żeby taka sytuacja nie miała miejsca, że zaraz gdzieś nam wejdzie między kamienie, czy właśnie w to zielsko nasz gruntomierz, bo wiadomo, na rzekach używamy ciężkich gruntomierzy, powiedzmy 50-60 gramów. Tutaj mam akurat założoną 20 i łowimy na tyczkę oczywiście. To robimy tak, że ja sobie wpinam topa, robię tak, wyrzucam i szybko wyjeżdżam, żeby po prostu ograniczam praktycznie do minimum to, żeby tutaj nie wejść w żaden zaczep. I teraz tak jak widzicie, teraz mam za duży grunt, czyli spławik jest wyważony do korpusu, tak? Czyli powinna nam wystawać sama antena. Zatem dosłownie o niecałe pół kila i korpus mamy, że nam to leży po prostu na dnie, jeżeli byśmy teraz zdjęli ten gruntomierz. Jeżeli chcemy tak zwany styk, no to wiadomo, musimy zjechać tym spławikiem. Ja sobie to biorę tak, delikatnie o parę centów. Mam nadzieję, że nie będzie za dużo. Pamiętajcie, żeby nigdy na siłę nie szarpać spławika, bo czasami wężyki no tak są dopasowane, że ciężko chodzą na żyłce, więc warto sobie zdjąć na przykład ostatni wężyk silikonowy, jeżeli chcemy tym spławikiem operować w miarę płynnie i nie urwać po prostu naszego zestawu, nie? Także wyjeżdżamy, sprawdzamy i już prawie, że mamy styk. No w sumie mamy. Widzicie? Jest idealnie, nam dotyka dna po prostu podstawka naszego gruntomierza, ta pianka. I teraz tak, co jest ważne? Wiadomo, to, że my już mamy styk, no to nie jest wszystko, tylko musimy przegruntować małymi takimi, nie wiem jak to w sumie powiedzieć, takimi hopkami, hop, hop, hop robimy i gruntujemy prawo-lewo oczywiście. Sprawdzamy, czy dno jest równe. Tutaj delikatnie gdzieś tam o te parę centymetrów. Kluczowe jest też, żeby sprawdzić bliżej. O, widzicie jaka jest różnica, że o, było, złapałam gdzieś ten moment. O, no to jest dobre 4 cm. No to już troszkę jest. Jeszcze troszkę się zbliżam i sprawdzam. Także im bliżej brzegu, tym mamy kapkę płycej i wyrzucam zawsze przed siebie z takim rozmachem i o, czyli delikatnie nam się zgłębia, bo nie mogę złapać dna i przybliżam do siebie stopniowo. Czyli generalnie dno mamy lekko spadziste, bez większego dramatu, więc tutaj i równo, jeśli chodzi o prawo-lewo. I teraz tak, ważne rzeczy teoretyczne, jeśli chodzi o gruntowanie. Jeśli chodzi o kanały, gdzie generalnie kanały są, wydaje mi się, jednymi z najtrudniejszych łowisk, przede wszystkim przez to, że trzeba łowić ultrafinezyjnie i do tego trzeba bardzo ostrożnie podchodzić do ryb, bo kanały słyną z tego, że jest w nich po prostu mniej ryb niż na rzekach czy na jakichś dużych zbiornikach, zalewach i tak dalej. Więc tak, jeśli chodzi o kanały, to szukamy dna jak najmniej mulistego, bo bardzo często błędem jest, że ludzie siadają w dołkach, a nie zawsze te dołki są dobre, praktycznie nigdy nie są dobre. Czyli jeżeli mamy dołek na kanale i na przykład wypłycenie, to szukamy twardego i kawałka równego dna. A jak to możemy sprawdzić?
jeśli chodzi, czy to jest, że tak powiem, twarde, miękkie i tak dalej. No ja tutaj mam akurat dosyć grubą gumę, ale wiadomo, że na kanałach to powiedzmy łowimy na gumę o średnicy tam 0,6, 0,7, 0,8 i po prostu jak ja wrzucam ten zestaw do wody, to go tak mocno wsadzam, puszczam luzem, żeby ten gruntomierz mi się zapadł, jakby można powiedzieć, w to dno i powoli podnoszę do góry, podnoszę i po amortyzatorze, czuję, czy mi jakby ten muł hamuje ten gruntomierz. Poza tym też w dołkach na kanałach jest dosyć dużo jakichś liści, śmieci i tak dalej, bo to opada z drzew, więc nie jest to dobre miejsce do naszego pola nęcenia, gdzie chcemy łowić, więc szukamy w miarę płytkiego dna, równego i twardego. To jest podstawa łowienia na kanale, w mojej opinii. Jeśli chodzi o rzeki, to jest temat rzeka, dosłownie. Nie no, śmieję się oczywiście. Rzeki szybko płynące. Temat też dość trudny, bo rzeki szybko płynące słyną z tego, że mają bardzo nierównomierne dno, sporo zaczepów, kamienie. No tak naprawdę w rzekach mamy wszystko, więc gruntowanie przed łowieniem to jest klucz do naszego sukcesu. Po pierwsze, trzeba pamiętać o tym, że właśnie jak wyrzucamy ten zestaw, to najlepiej połączyć tutaj właśnie, tak jak mówiłam na początku, że topa i wyrzucić przed siebie i szybko wyjechać, żeby tu gdzieś nie zahaczyć przy brzegu o nic. 2. Trzeba mieć bardzo dobry refleks podczas gruntowania na rzece, ponieważ tak wiadomo, zgodnie z nurtem jak płynie rzeka, no przypuśćmy, że wyobraźmy sobie, że no nie jesteśmy na rzece, jesteśmy na zbiorniku, ale że płynie w prawo, to wiadomo, od lewej do prawej gruntujemy i bardzo powoli, czyli bierzemy zestaw, wsadzamy i małe hopki robimy, ale szybko, żeby nam po prostu ten gruntomierz nie wpadł gdzieś między kamienie czy w jakieś zaczepy. I musimy bardzo dokładnie przebadać dno, bo czasami mamy taki odcinek prostego dna, czasami mamy i taki, więc trzeba bardzo skrupulatnie wygruntować na rzece. My jak łowiliśmy na zawodach wielokrotnie na rzekach, czy na Wiśle, czy na Warcie, to gruntowanie zajmuje nawet czasami godzinę czasu, żeby po prostu dobrze gdzieś tam się ustawić. Co do rzek, to jak najlepiej siadać? Najlepiej siadać w ten sposób, że znaleźć, bo nie zawsze się da znaleźć oczywiście, ale znaleźć powiedzmy, no wiadomo, w miarę równe dno, delikatny dołeczek i wypłycenie, żeby ten towar, który my wrzucamy, wpadł w ten dołeczek, jak on się wymywa z tego dołeczka, to żeby też on nam gdzieś tam nie uciekał do sąsiada, tak? Tylko po prostu zatrzymywał się na tej góreczce. Taką sytuację miałam rok temu w Świerkocinie, że wylosowałam pierwsze stanowisko, a wszyscy mówili, że generalnie jest ono takie no nieciekawe, gdzieś tam nie obfitowało w ryby, ale tak naprawdę po gruntowaniu to ja mówię, niemożliwe, że tu ryb nie będzie. No i były rzeczywiście, bo miałam dosłownie kawałek dołeczka i wypłycenie. Fakt, że to nie były jakieś duże odcinki, ale były i po prostu było trzeba bardzo precyzyjnie przed tą góreczką przytrzymywać zestaw i tam były po prostu brania, bo tam te ryby wyjadały to, co się im wymywało z tego dołka. Więc jeśli chodzi o gruntowanie na rzece, jest to bardzo ważne, żeby przejść całe miejsce, gdzie możemy usiąść od prawej do lewej, żeby po prostu nie wejść w jakieś zaczepy i sobie nie utrudniać wędkowania, prawda? I oczywiście, tak jak mówiłam, na rzekach stosujemy gruntomierze 50-60 gram. Też są zwolennicy tak zwanej żabki. To jest taki gruntomierz, który zaczepia się za śrucinę sygnalizacyjną, tak łapie jak żabka, że tak powiem, ma taki trochę kształt jak żabka i tutaj ją mocujemy i wtedy mamy, jeżeli dotykamy o dno, to znaczy, że przypon nasz leży na dnie, bo co niektórzy wędkarze są tak nauczeni, że od razu przypon na rzece kładą na dno ze względu na duży nurt, ewentualne jakieś, nie wiem, porywy wiatru, fale i to wszystko, że gdzieś tam ta przynęta ciągle trzyma się dna, a nie gdzie się wybija. Ja z kolei nie lubię gruntować żabką, ale jest to kwestia indywidualna. Ja gruntuję normalnie gruntomierzem i uważam, że jest to też bardziej precyzyjne, bo są rzeki, które na przykład nurt w trakcie łowienia się zmienia, czyli łowimy na, nie wiem, 5 gram, zaraz na 10, potem na koniec zawodów wstanie i płynie na 2. Nie każda rzeka
ma szybki, rwący nurt. To też tak nie działa. No przykładem jest, nie wiem, rzeka Elbląg, potocznie nazywana kanałem elbląskim, można by powiedzieć, ale ta rzeka ma to do siebie, że potrafi płynąć na 10 gram rano, a na koniec zawodów łowimy na 1 gram lub też potrafi zawrócić. Także trzeba brać takie rzeczy pod uwagę i nie zawsze łowienie ciągle bardzo mocno przegruntowane lub na dnie jest dobre, bo czasami trzeba łowić na przykład na styk lub żeby ta przynęta podczas przytrzymywania nam się wybijała i prowokowała tą rybę do wzięcia. Jeśli chodzi o jeziora, to na jeziorach w sumie najważniejsze jest to, no żeby wiadomo, też sobie szukać w miarę równego kawałka dna, niemulistego, tylko że na takich jeziorach czy dużych zalewach trzeba uważać na prądy, które są w wodzie, bo jak mamy duży zbiornik i wiatr, to wiadomo, że ta woda potrafi kręcić. Czyli pamiętajcie o tym, że na przykład gruntujecie sobie na pełnej tyczce, tak jak ja to robiłam przed chwilą, a pcha Wam jakby wiatr w twarz, to Wy nie rzucajcie jakby kul centralnie na szczytówkę, bo ryby i tak będziecie łowić troszkę bliżej, bo ten zestaw Wam będzie spływał do brzegu, tak? Więc też takie aspekty są bardzo ważne. Takie właśnie szczegóły odgrywają bardzo często kluczową rolę, chociażby podczas zawodów. Także jeśli chodzi o prądy, trzeba obserwować właśnie, w którą stronę płynie woda. Zdarzało się, że na przykład był zbiornik Słok w Bełchatowie, koło Bełchatowa, który ludzie tam potrafili łowić na liście, mimo że to była woda stojąca. Także no, na takich dużych zbiornikach prądy mają te duże zbiorniki do siebie to, że po prostu wiatr określa nam warunki łowienia, można by powiedzieć. Także to bym mogła powiedzieć tyle. Jeśli chodzi o gruntowanie, jest to aspekt bardzo ważny i wydaje mi się, że w dzisiejszych czasach no, gruntomierze są w każdym sklepie wędkarskim i nawet łowiąc na bata, gdzieś blisko brzegu, no to wsadzamy i wiemy mniej więcej ile jest tej wody, a nie łowimy w pół wody, czy nie ustawiamy tego na chybił trafił, tylko łowimy gdzieś tam przy dnie, tam gdzie rzucamy te kule. Oczywiście też nie jest powiedziane, że zawsze ryby są na styku lub na dnie, w sensie jakby biorą, bo też czasami trzeba łowić nad dnem, ale to wiadomo, to już jest kwestia intuicyjna, i trzeba obserwować zachowanie ryb podczas już samego łowienia. Tylko że to gruntowanie daje nam taki odnośnik, na jakiej głębokości aktualnie łowimy. Też jest takie jezioro w Rosnowie. Mieliśmy tam Grand Prix Polski, nie poszło mi tam zbyt dobrze. To było 2 lata temu bodajże. I to uważam, łowisko jest bardzo trudne. O, rybkę zabrał, czy co zabrał? Jezioro w Rosnowie koło Koszalina no jest bardzo specyficznym łowiskiem, ponieważ bardzo spada dno, cały czas w zasadzie tam. I to nie tak, że jest skosik taki, tylko naprawdę jest konkretny skos, że na maczówce, pamiętam jak próbowałam łowić, to miałam chyba z 8-9 metrów wody, więc dosyć sporo. Zanim ten spławik opadł, to no, zajęło dłuższą chwilę. I tam właśnie błąd jest taki, jeżeli macie spadziste dno, żeby oczywiście dlatego sobie gruntujecie bliżej, dalej, w prawo, w lewo, żeby wiedzieć jak to jest mniej więcej ukształtowane, to nie wrzucamy kul na szczytówkę w przypadku spadającego dna, bo wszystko nam poleci do przodu i w ogóle te kule to nawet nie ujrzą naszej przynęty, że tak powiem, więc mniej więcej trzeba wrzucić sobie zawsze troszeczkę bliżej. Jeżeli macie problem z tym, że na przykład macie tyczkę, wsadzacie sobie w balkon czy w te łapy boczne i nęcicie w jakimś punkcie, to odepnijcie sobie element bądź dopałkę, którą macie z tyłu i wtedy jesteście pewni, że to wpada bliżej i macie odnośnik do tego, tak? A jeśli chodzi jeszcze o kanały bądź jeziora, no to też nie używamy jakichś gruntomierzy mega ciężkich, powiedzmy między 10 a 30 gramów, a jeśli chodzi o rzeki, to tak jak mówiłam, czy bardziej szybko płynące kanały, to między 40 a 60. Chociaż szybko takie naprawdę płynące rzeki to 50-60 gramów. Czasami nawet się zdarzało, że jeżeli był bardzo mocny nurt, to się zakładało 2 gruntomierze na raz, bo po prostu
no, nikt nie miał gruntomierza 100 gramów, to po prostu zakładało się 2, że się przebijało przez jedno oczko jeden, później kolejne oczko drugi i się zahaczało o ten, że tak powiem, o tą piankę, która jest na dole. Co też mogę jeszcze powiedzieć? Że warto mieć kilka gruntomierzy ze sobą, bo potrafią się zrywać, więc jeden no to raczej tutaj nas nie poratuje bardzo często, bo gdzieś się zgubi podczas czy wyjeżdżania, czy zaczepu, wejdzie w zaczep. Pamiętajcie też, że jeżeli gruntujecie w miejscach, gdzie jest dużo zaczepów, nie zakładajcie grubych przyponów, bo po co jakby niszczyć sprzęt, narażać siebie i swoje nerwy, że w momencie jak mamy powiedzmy dużo zaczepów, kamieni, nurt, to nie zakładajmy przyponu na przykład o grubości 0,14 czy 0,16, tylko załóżcie sobie 0,10, bo przynajmniej wiecie, że jak będziecie próbowali wyrwać, wyrwać po prostu ten gruntomierz, bądź go jakoś uratować lub nie, to przynajmniej nie narażacie siebie, że złamiecie wędkę, czy odstrzeli Wam jakoś mocno zestaw, bo trzeba uważać też na oczy, jak się cofa wędkę do tyłu i ciągnie za gumę, bo mamy zaczep, żeby nie oberwać spławikiem, bo już takie historie słyszałam niejednokrotnie, że się potrafi wbić w kolano, czy w rękę, czy w cokolwiek innego, także uważajcie na to naprawdę. Ja zawsze ustawiam, tak jak mam spławik, no to powiedzmy, zależy dokąd jest wyważony oczywiście, bo czasami wyważamy do pół anteny, jeżeli jest jakieś takie delikatne łowienie, bardziej finezyjne. No ten spławik to jest dosyć taki można by powiedzieć, na Elbląg takie używam, właśnie z troszkę grubsze anteny i taki korpus klasyczny można by powiedzieć. No ale optymalnie to jest, żeby tyle gdzieś wystawało, bo dojdzie nam przynęta, jakiś nurt, no to gdzieś tam nam przynurzy, o dotąd i mamy perfekcyjnie, widzimy każde branie. To jest w sumie najważniejsze. I jeśli chodzi o taki mój tip na ten film, to mogę Wam powiedzieć, że w momencie jak macie otwartą przestrzeń, to praktycznie zawsze jest biała poświata na wodzie. To najlepiej stosować czarne antenki, bo najlepiej je widać, więc jeżeli nie macie spławików z czarnymi antenkami, to po prostu miejcie przy sobie mazak zwykły, klasyczny. Nie wiem, czy tu mam, powinnam mieć. Zaraz może znajdę. O, wypadła mi aż ta. Zwykły czarny mazak, żeby sobie tą antenkę szybko przemalować. I zapewniam Was, że znacznie lepiej widać niż żółtą, czy pomarańczową, czy czerwoną. Z mojej strony to wszystko. Mam nadzieję, że wskazówki przydatne. Wiadomo, że film jest skierowany bardziej dla osób, które zaczynają swoją historię ze spławikiem, które szukają rad, jak zacząć, żeby to wszystko fajnie i dobrze Wam szło i wyglądało. No cóż więcej. Życzę Wam powodzenia. Zapraszam do subskrypcji i do polubienia naszego fanpage'a na Facebooku i widzimy się nad wodą następnym razem. Do zobaczenia.